Suplement diety z definicji jest skoncentrowanym źródłem witamin i składników mineralnych oraz innych składników odżywczych i jego zadaniem jest uzupełnienie niedoborów składników żywieniowych. Natomiast nie powinien być stosowany do leczenia. Suplementy mogą być produkowane praktycznie w dowolnych warunkach. Nie ma żadnych wymogów prawnych, natomiast leki wymagają określonych, po pierwsze, badań przedklinicznych, klinicznych. W suplementach nie wiemy, jaki jest efekt końcowego produktu, gdy składa się z wielu składników, natomiast w lekach zawsze ten efekt jest widoczny. Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza po raz pierwszy do obrotu suplement diety, jest zobowiązany powiadomić o tym głównego inspektora sanitarnego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Można zatem stwierdzić, że proces rejestracji suplementu diety, określany również mianem notyfikacji, nie jest skomplikowany. W ciągu 4 lat, od 2017 do 2020 roku, w Głównym Inspektoracie Sanitarnym złożono blisko 63 000 powiadomień, a z tego tylko około 11% suplementów poddano dokładnej analizie. Wartość rynku suplementów diety w Polsce w 2021 roku wyniosła aż około 6 miliardów złotych. Warto podkreślić, że średnio w ostatnich latach do GIS-u zgłoszono ponad 40 nowych preparatów każdego dnia. Największy procentowy udział w rynku mają preparaty zawierające w składzie magnez, preparaty witaminowo-mineralne i probiotyki. Istnieje kilka kryteriów, według których można podzielić suplementy diety. Przykładowo pod względem postaci chemicznej, w jakiej występują substancje w preparacie, np. chelaty, formy nieorganiczne lub organiczne. Pod względem postaci farmaceutycznej, np. tabletki musujące, tabletki powlekane, kapsułki, ale też drażetki, krople, proszki, żelki, syropy, pastelki do ssania, a nawet aerozole. W Polsce najczęstsze niedobory żywieniowe dotyczą witaminy D, folianów, wapnia, żelaza, magnezu, cynku i selenu. Występujące przewlekle mogą być przyczyną wielu chorób. Najbardziej narażeni są weganie, kobiety w ciąży i osoby starsze. Witamina D ma korzystne działanie na układ nerwowy, hormonalny czy sercowo-naczyniowy. W naszej szerokości geograficznej jej synteza skórna jest mocno ograniczona, a dodatkowo wśród Polaków stwierdza się niskie spożycie ryb będących źródłem tej witaminy oraz kwasów EPA i DHA. Zaś niedostateczne spożycie witaminy B12 i żelaza może być przyczyną niedokrwistości. Pokarmy pochodzenia roślinnego nie są jej źródłem, a przyswajalność żelaza pochodzącego z roślin jest dużo niższa niż zwierzęcego. Dlatego weganie powinni uwzględnić spożywanie żywności wzbogaconej, ewentualnie rozważyć suplementację. Również w okresie ciąży wzrasta zapotrzebowanie na określone składniki odżywcze. Dlatego kobiety powinny zwrócić uwagę na spożycie folianów, żelaza, witaminy D i kwasu DHA. W podeszłym wieku również nie trudno o niedobory, szczególnie witamin z grupy B, D, magnezu i wapnia, które mogą pogorszyć wydolność fizyczną i umysłową. Włączenie suplementacji potrzebne jest w 2 tak naprawdę sytuacjach. Kiedy są niedobory lub kiedy jest zwiększenie zapotrzebowania, co też mówi nam o tym, że mogą się rozwinąć niedobory. I jest wiele badań na to, jakie niedobory powstają w wyniku określonych jednostek chorobowych, ale również niedobory mogą powstać, to co jest dla mnie interesujące, z powodu interakcji z lekami. Czyli leki mogą zaburzać wchłanianie. Bardzo często zaburzają wchłanianie witaminy B6, zaburzają wchłanianie kwasu foliowego. I wiele jest takich leków. Natomiast niedobory również mogą powstać w wyniku chorób, które są, lub objawów chorób, które nagle występują, na przykład wymioty biegunka, gdzie należałoby wtedy wiedzieć, że trzeba się suplementować potasem. Przy wszystkich chorobach przede wszystkim stosujemy leki, czyli leczymy się. Suplementację stosujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaleci nam to lekarz, dietetyk kliniczny na podstawie badań diagnostycznych. Pod warunkiem, że będą one dobrej jakości, czyli ważne jest po pierwsze, czy ilości składników zawartych w suplementach są zgodne z ilościami deklarowanymi przez producenta zamieszczonymi na opakowaniu.
W Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku analizowano zawartość składników mineralnych cynku i magnezu. W przypadku cynku zgodność oznaczonej zawartości z deklarowaną stwierdzono w 25% badanych suplementów. Z kolei w 116 suplementach diety zawierających magnez tylko w 2% zawartość oznaczona była identyczna z deklarowaną, a w 41% oznaczona ilość mieściła się w dopuszczalnym zakresie. Istotne jest także, aby suplementy nie zawierały niedozwolonych substancji oraz zanieczyszczeń, np. pierwiastków toksycznych, takich jak kadm, ołów czy rtęć. W suplementach diety badanych w Zakładzie Bromatologii nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości zarówno ołowiu, jak i rtęci. Natomiast badania szwedzkich naukowców wykazały, że zażywanie suplementów wiązało się z pokryciem ponad 50% wartości tzw. tolerowanego dziennego pobrania, a w przypadku kilku suplementów zawierających produkty pochodzenia morskiego wartość ta była nawet przekroczona. Monitorowanie zawartości pierwiastków toksycznych jest zatem konieczne, ponieważ długotrwałe narażenie, nawet na bardzo małe ich ilości, może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Różnorodna dieta jest kluczowa w ochronie przed niedoborami. Warzywa i owoce są bogate w witaminy, a zimą z pomocą przychodzą produkty liofilizowane czy też mrożonki, które często mają większą wartość odżywczą i dużo więcej smaku niż świeże dostępne zimą. Innymi wartościowymi produktami są kiszonki, które stanowią źródło witaminy C i są naturalnym probiotykiem, który będzie wspierał pracę jelit i układu odpornościowego. W przypadku głębokich niedoborów można wspomagać się żywnością wzbogacaną, ewentualnie sięgnąć po suplementację. Warto kierować się kilkoma kryteriami. Przykładowo, jeżeli chcemy sięgnąć po preparat zawierający w składzie magnez, istotne jest, w jakiej formie chemicznej występujemy. Najlepiej przyswajalny jest z form organicznych, np. jako cytrynian lub mleczan. Ważne jest, czy jest to preparat jedno- czy wieloskładnikowy. Jeżeli wybierzemy preparat zawierający kilkanaście składników, zwiększa się ryzyko interakcji między nimi, przede wszystkim tych niekorzystnych. Warto zwrócić uwagę, czy suplement wytwarza producent, który jest znany i obecny od dawna na rynku. Najlepiej, by producent ten wytwarzał też np. leki. Będzie to świadczyło, że w danej firmie farmaceutycznej przestrzegane są wyśrubowane standardy farmaceutyczne. Korzystne jest łączenie w suplementach diety np. magnezu i witaminy B6, żelaza i witaminy C, wapnia i witaminy D, selenu i witaminy E. Niekorzystne jest natomiast łączenie w jednym preparacie np. wapnia i magnezu. Należy podkreślić, że żywność może również bardzo modyfikować przyswajanie składników z suplementów diety. Podsumowując, warto podkreślić, że jeśli suplementacja jest konieczna, to powinna być celowana, dobrana indywidualnie do potrzeb pacjenta, po wcześniej wykonanej diagnostyce, a farmaceuci w aptekach na pewno z chęcią pomogą wybrać właściwy preparat.